Witajcie, witajcie. Czas na kolejną refleksję. A chciałam się z Wami podzielić kwestią dotyczącą oceniania. Bo nie powinniśmy oceniać innych, tak? Ale ja sama tak jak siebie obserwuję, kiedy coś się pojawia i zaczynam oceniać drugą osobę, czy mnie triggeruje, wpadam w emocje, a nie powinnam, wiem, ale to też powinnam, nie powinnam. Pozwólmy sobie czuć te emocje i właśnie zadawać pytania, co ta sytuacja chce Ci pokazać. Bo często, kiedy właśnie oceniamy i na przykład mówimy, ojejku, jaka ona jest nienormalna, jak ona może tak robić i tym podobne, tak? To jest nasze, to nie jest tej osoby. Więc w tym momencie trzeba się naprawdę tak usiąść i przypatrzyć sobie, nie? To wszystko wiemy. Tylko wiecie co? Ja zaobserwowałam, że we wszystkich tych teoriach, co się pojawiają, to czasami jest też tak, że nie zawsze to, co widzimy w drugiej osobie, to musi być lustro. Bo to też może być, że nie jesteśmy na tych samej takiej przestrzeni energetycznej, taki sam level. Bo na przykład ja czasami się zastanawiałam, dlaczego jak zobaczę jedną osobę, którąś tam, tak, i od razu poczuję takie połączenie, nie? I takie wow, tak, ona jest niesamowita, jak ja ją lubię. Dlaczego? Dlatego, że po prostu odbieramy na tych samych falach. I to jest tak jakby to była jakaś taka spójna energetycznie osoba. A jeśli spotkamy jakąś osobę, która po prostu nas triggeruje, nie zawsze oznacza, moim zdaniem, jakoś tak to czuję, ale sobie w tym siedzę, mogę się mylić, że niekoniecznie musi być to trigger. Być może to jest osoba, z którą po prostu nie rezonujemy, ponieważ jakby nasza świadomość, nasze świadomości są zupełnie w innych przestrzeniach, na innych poziomach i nie mówię kto lepszy, gorszy, inna, bo nie ma czegoś takiego lepsza, gorsza, inna, po prostu inna. I tutaj jest taki śliska granica, bo łatwo wpadać wówczas w taką pułapkę, nie? Bo sama zauważyłam, jak na przykład właśnie nagle jedna osoba totalnie, nie wiem, tak, było wszystko super, pięknie mi się zrezonowało z daną osobą i nagle coś kliknęło i nie wiem, i sobie tak siedzę, o co chodzi? Ania, dlaczego tak się czujesz, tak? I sobie siedzisz i rozmyślasz i szukasz w sobie coś. Nie zawsze to tak musi być, że to będzie nasze. I czasami niektóre te sytuacje musimy po prostu zaakceptować, że to jest okej. I zauważyłam czasami coś dziwne, ta energia chyba tak pracuje, że możemy oceniać jakąś osobę, może nas triggerować, możemy to przepracować lub nie, a nagle później pojawia się przestrzeń i zaczynamy znowu uwielbiać tą osobę. I to jest okej. I to jest okej. I jakby bądźmy dla siebie delikatni, nie oceniajmy siebie wtedy, kiedy właśnie nie oceniajmy siebie, tylko przypatrzmy się, dlaczego oceniam tę osobę tak, bo najczęściej tym źródłem tego wszystkiego jest właśnie brak miłości do siebie. Albo, że w dzieciństwie nie otrzymaliśmy wystarczającej ilości miłości, poczucia bezpieczeństwa. I ciągle szukamy, tak, jakby takie podbudowania swojego ego.
bo to ego nas chroniło, tak? Przez to dzieciństwo, okres dojrzewania. Ono nas chroniło, no i też w sumie no powinniśmy być wdzięczni temu ego, bo dzięki temu ego też żyjemy, nie? Tak myślę, nie wiem, tak do mnie to przyszło. Ale właśnie ta ocena, nie? Bo ja czasami na przykład tak właśnie miałam, że jak pojawiła się jakaś ocena u mnie, jakiejś osoby, jakiejś sytuacji i później zaczęłam wchodziłam w taką w rolę krytyka, tak? I obrzucania siebie, dlaczego, że tak nie wolno. Przecież sama mówisz, że nie wolno oceniać, a sama to robisz, hipokryzja, tak? Nie. Bądźmy dla siebie delikatni i wyrozumiali. Dawajmy sobie tyle miłości, ile tylko potrafimy. Dbajmy o siebie. Dbajmy o siebie. I światło będzie jeszcze większe. I nasza radość, i szczęście, i zdrowie, i wszystko, i relacje, i życie. Ściskam. Z miłością, Ania.